Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj skomponujemy sernik krówka. Najpierw zaczniemy od spodu ciasta, na który będziemy potrzebowali 2 paczki herbatników maślanych i 400 g masy krówkowej kajmak. Bierzemy sobie foremkę, wykładamy ją papierem do pieczenia i na spód wykładamy herbatniki maślane. 19 to jest ilość orientacyjna, bo wiadomo, herbatniki mogą różnić się rozmiarem. U nas trzeba było coś tam dociąć, żeby ładnie wypełnić podstawę. I teraz na te herbatniki wykładamy masę krówkową. Najlepiej partiami, żeby łatwiej było rozprowadzić. Na początku najlepiej też nie odrywać łopatki od masy, wtedy te herbatniki nie będą się podnosić. Ładnie rozprowadzona masa krówkowa i na nią wykładamy drugą partię herbatników. Tutaj też te 19 to ilość orientacyjna. Blaszkę odstawiamy, później będziemy przy składaniu ciasta wykorzystywać ją. A teraz masa serowa i na nią potrzebujemy 1 kg twarogu sernikowego z wiaderka, 250 g serka mascarpone, 200 g śmietany 18%, 400 g masy krówkowej kajmak, 4 łyżki żelatyny i 100 ml wrzątku do żelatyny. Gotujemy wodę, mamy wrzątek, wtedy do miseczki dajemy żelatynę, zalewamy ją wrzątkiem, czekamy aż napęcznieje, a po chwili mieszamy tak, żeby żelatyna rozpuściła się w wodzie i zostawiamy do całkowitego wystudzenia. Następnie do miski dajemy twaróg sernikowy z wiaderka. Dokładamy serek mascarpone. I śmietanę 18%. Bierzemy mikser i wszystko łącząc ładnie mieszamy, napowietrzamy. Więc jak wszystko dobrze wymieszamy, połączymy, powolutku dodajemy masę krówkową kajmak. Dodajemy partiami, mieszamy, łączymy. A na koniec dodajemy żelatynę. Żelatyna jest już dobrze wystudzona, to znaczy, że jak włożymy tam paluszek, to temperatura jest obojętna, ani zimna, ani ciepła. Więc teraz w małym strumieniu dodajemy żelatynę, mieszamy. Pamiętajmy, że żelatyna ma tendencję do opadania, więc nie zapomnijmy wymieszać tą masę na spodzie, po bokach. Aż do wykończenia żelatyny. Jeszcze teraz parę razy machnijmy, żeby to wszystko dobrze było wymieszane i wracamy do naszej foremki. Masę serową wykładamy na wierzch herbatników. Musimy ładnie to wyrównać, uzupełnić. I kolejna warstwa herbatników maślanych, też orientacyjne 19 sztuk. U nas musieliśmy troszeczkę pokombinować z kierunkiem tych herbatników, ale wyłożone, leciutko dociskamy, wyrównując powierzchnię. Odstawiamy na chwileczkę, zajmiemy się polewą czekoladową, a do niej potrzebujemy 2 czekolady mleczne oraz 4, 5, 6 łyżek mleka. W kąpieli wodnej rozpuszczamy czekoladę z mlekiem. Jak się połączą, taką jeszcze gorącą polewą oblewamy wierzch naszego ciasta.
rozprowadzając tą polewę po wierzchu, rozsmarowując, ładnie wyrównując. Foremkę wstawiamy do lodówki, najlepiej na 12 godzin, a później idzie mi tylko życzyć Państwu smacznego, sernik jest wyjątkowo pyszny, a ja żegnam się z Państwem, zapraszając na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.